Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę ośrodek, w którym się zatrzymaliśmy z firmy Haven. Obiecałem Wam kiedyś, że Wam takie ośrodki pokażę, jak na takim ośrodku będziemy. Jest on w Northumberlandii, na północy Anglii. Jest to jeden z nielicznych ośrodków, który nie znajduje się nad morzem. Do morza jest kawałeczek drogi, a zaraz Wam pokażę, jak wygląda ten ośrodek. Można sobie strzelić taką pamiątkową fotkę na takim fajnym fotelu, a to jest w każdym ośrodku Haven. Zobaczcie, mamy taką ładną fontannę. To jest recepcja, w której odbiera się klucze, chociaż teraz system odbierania kluczy jest troszeczkę inny niż zazwyczaj. Bo kiedyś się odbierało recepcję, a teraz się odbiera po prostu w domku. Poprzez pandemię jest taka zmiana. Jak widzicie, Haven na ogół stara się o to, żeby domki były fajnie ukwiecone, w ogóle ładnie są klomby porobione. To jest mapa tego ośrodka i tutaj znajdują się takie jeziorka, które są taką ozdobą tego miejsca, i na końcu znajduje się pole golfowe. No zobacz, są restauracje, jest pub. To sobie przejdziemy tak szybciutko przez ten minimarket i pójdziemy sobie do centrum rozrywki. Zobaczcie, co mają w takim sklepie.
No i widzicie, jest taka część spożywcza, czyli lody, różnego rodzaju artykuły, chipsy. Chemia gospodarcza to typowy sklep. Dżemiki, kawusia, pieczywo, takie typowo angielskie pieczywo, czyli chleby wrzosowe, rogaliki, croissanty. No oczywiście muszą być angielskie, dla angielskiego śniadania kiełbaski, bacon. Gotowe kanapki, na przykład krewetki z majonezem, zobaczcie. No grille, bo można grille palić koło domków, no i alkohol, na przykład piwa lokalne są tutaj, są tu z Windy tutaj na przykład nalewki. No i typowe alkohole, typu piwo, wino. Teraz pokażę Wam, co oferuje sam ośrodek, jeżeli chodzi o atrakcje dla rodzin, bo gdyż te ośrodki głównie są pod rekreację z dziećmi głównie, ale dorośli też mają swoje showbary, swoje bary, gdzie mogą oglądać telewizję, na przykład oglądać mecze piłkarskie. Akurat w tym ośrodku jest specjalny piłkarska strefa, zaraz zobaczycie.
Także to był bar. Teraz na zewnątrz są takie lodże, gdzie można sobie posiedzieć. Tu jest bar na zewnątrz, taki piwny, gdzie macie piwa, cajdry, alkohole, wina i tak dalej. Soft drinksy też, czyli takie napoje. On jest w tej chwili zamknięty, bo już jest późno, a my jutro wyjeżdżamy z tego ośrodka, więc no można sobie tutaj po prostu na świeżym powietrzu coś wypić. No i plac zabawy dla dzieci, tak? A teraz wam pokażę to, co jest tak jakby chlubą tego ośrodka, czyli jeziora. Znaczy, no jeziora to nie są, to są raczej takie stawy, gdzie można sobie popływać rowerkami wodnymi na przykład. Jest tutaj dużo ptaków, jest fontanna, ale według mnie jest to jeden ze słabszych ośrodków Haven, w jakim byłem, bo naprawdę niedługo zobaczycie film z Seton Sands, z ośrodka w Szkocji, więc też oczywiście z Haven, bo też do niego się przemieścimy, to zobaczcie, jaka jest różnica między tymi ośrodkami. Zobaczcie, jakieś takie pływające łabędzie. Można sobie wypożyczyć taki rowerek i sobie nim pojeździć po całym ośrodku. On jest płatny oddzielnie. A teraz sobie zobaczymy, jak te stawy wyglądają. Sporo zanieczyszczeń i jak na razie to nie bardzo widać, żeby ktoś tutaj coś czyścił. No może dlatego, że jest to kwiecień, może woda kwitnie. Ciekaw jestem, jak to wygląda w pełni sezonu. Ale na pewno jest to jeden z brudniejszych ośrodków, w jakich byliśmy. O, Sport Range to jest taka arena, gdzie się odbywają różnego rodzaju, na przykład strzelanie z łuku, albo jakieś takie zajęcia sportowo-rekreacyjne. Tam widziałem też strzelnica jakaś chyba do KBKS-u, czy coś w tym rodzaju. No, strzelnica sportowa. No i zobaczcie, Hardcast, Hagerstown Castle, jesteśmy tu. Berwick Holiday Park byliśmy tutaj też. Berwick Upon Tweed będzie na filmie. Holy Island byliśmy teraz niedawno. Bambur Castle też byliśmy tutaj, ten zamek piękny nad samym morzem.